kochani, z tej strony Ania, witam Was serdecznie na kanale Moje Pasje. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją najnowszej kolekcji Digi papierów od Asi Szulik, Słoneczny Uśmiech. Jest to kolekcja pełna słoneczników, pełna ciepłych brązów, beży, deseczek, lnianych materiałów, takich jakby serwet robionych na szydełku. Za chwilkę zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Jest to bardzo przyjemna kolekcja. Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę z niej robić różne fajne inspiracje. Ale najpierw chciałam Wam ją pokazać w całości. Okładkę wydrukowałam sobie na takim zwykłym papierze Xero, żeby nie marnować tutaj tych papierów takich specjalnych do drukowania grafik. Mamy 8 kart bazowych oraz 4 karty z elementami do wycinania. Jako bonus mam tutaj jeszcze jeden arkusz z elementami takimi do wycinania, ale takimi typowymi do albumów, bo na grupie, na kanale Asi Szulik dla wspierających VIP Asia będzie robić album właśnie z tej kolekcji. Wspólnie będziemy go tworzyć. No i żeby ułatwić nam pracę tam do jednego takiego rozwiązania na stronie, Asia specjalnie stworzyła taką dodatkową kartę, dodatkowy arkusz, który oczywiście również Wam pokażę. Nie przeciągając, pokazuję Wam, jakie piękności tym razem trafiły w moje łapki. Pierwszy arkusz to jest arkusz z takim szydełkowym tłem. No widzicie, to wygląda tak jakby robione na szydełku, jakiś obrus. Bardzo przyjemny arkusz, super do robienia tła w kartkach lub jako papier taki skrapowy, bazowy do kart w albumie i na to można jakieś tam klapeczki dać z tymi słonecznikami, żeby troszeczkę zrobić kontrast, ale jest bardzo taki przyjemny. Jak możecie zauważyć, tym razem mam wydrukowane te grafiki bez tego paseczka. Tutaj niestety jeszcze gdzieś mi się ten paseczek pojawił, ale to jest moja wina, ponieważ krzywo włożyłam kartki do drukarki. Na szczęście już z moją drukarką doszłam do ładu, nauczyłam się tych wszystkich ustawień, gdzie można to zrobić, żeby drukować grafiki bez marginesów. I z tego się bardzo cieszę, ponieważ to obcinanie tych bocznych paseczków no strasznie mi irytowało, przeciągało, przedłużało pracę. W tym momencie tego problemu nie mam. Karta jest zadrukowana cała na szerokości swojej 21 cm. Nie trzeba się martwić już żadnymi tam docinkami, więc można cały potencjał tych grafik wykorzystać. Tak wygląda pierwsza karta. Pierwszy arkusz. Jak wydrukowałam sobie to 2 razy, ponieważ bardzo szybko mi się zużywają te papiery. Oczywiście wiecie, jak się tworzy, to rączki same chodzą, więc żeby nie marnować czasu na dodrukowywanie, postanowiłam wydrukować już od razu po 2 egzemplarze. Tutaj niestety mamy podobną sytuację na tym jednym arkuszu. Tutaj też krzywo włożyłam kartkę, ale już inne lecą tak, jak powinny być. To tło jest takie fajne, akwarelowe, z takimi gradienty przechodzą od ciemniejszych do jaśniejszych, takie kremowo, beżowo, troszeczkę kawowe, gdzie niegdzie delikatnie widzimy takie napisy oraz na tych ciemniejszych plamach mamy nutki na 5 linii. Dalej mamy tutaj piękne słoneczniki z jakimiś kwiatuszkami. Troszeczkę one wyglądają jak niezapominajki, ale to chyba nie są niezapominajki. I kłosy zbóż, jak to na sierpień, czyli czas żniw, więc jak najbardziej tematyka pasuje. Dalej mamy tutaj takie sympatyczne dechy. Dechy są po prostu cudowne. My, skraperki, uwielbiamy wszelkiego rodzaju papiery z deskami, więc Asia tutaj naprawdę poszalała. Ta kolekcja jest taka bardzo, bardzo deskowa, wiejska, no super. Myślę, że prace, które z tego powstaną, będą się Wam bardzo podobały. Oczywiście będziemy robić karteczkę. Będę robić karteczkę, jeżeli będziecie mieli ochotę, no to jako inspiracja również możecie taką karteczkę ze mną wykonać. Tak wygląda drugi arkusz. Trzeci arkusz to są te deseczki, które widzieliście wcześniej, tylko są na całych
na całej długości arkusza. Piękne deski z takimi przecierkami brązowymi, białymi. No śliczne są. Nawet jako, szczerze, bym sobie chętnie to zrobiła jako, wiecie, tło do nagrywania filmów. Tak wydrukować sobie kilka. No kilka, no tak ze 3 w tą i w tą. No, niezły pomysł, żeby nie kupować tego podkładu takiego fotograficznego do nagrywania. Jak najbardziej można wykorzystać te grafiki. Są przepiękne. Arkusz numer 4, tak, dobrze mówię, 4. To są takie słoneczniki na górze. Tutaj mamy deski. Te deski przechodzą, tak wiecie, rozmazują się i przechodzą w taką plecioneczkę. No, znowu mamy tutaj taką fakturę jakby jutę, len, coś takiego, co bardzo właśnie pasuje do tej stylistyki. Bardzo ładnie wygląda. I również można to, wiecie, wykorzystać już z jednego arkusza, można zrobić tak naprawdę kartkę, bo macie tutaj i jaśniejsze takie pole, i kawałek tutaj z deskami i z słonecznikami, albo tutaj tak uciąć i wtedy mamy takie przechodzenie między tymi deskami a tym takim materiałowym tłem. Zobaczcie, że z jednego arkusza można zagospodarować i zrobić całą karteczkę. Może spróbujemy z tego arkusza zrobić. Nie chcę obiecywać, bo jeszcze się pewnie będę zastanawiać, z którego arkusza robić, ale nie wykluczam, że może coś pomyślimy z tego. Arkusz numer 5, no to właśnie mamy tutaj tą taką plecionkę. Właśnie to wygląda, nie wiem, czy to jest len, czy juta znowu. Ciężko mi to określić, no ale mimo, wiecie, no niemniej jednak jest to płótno. Jest to taka fakturka jak płótno. Bardzo ładnie to również wygląda. I z daleka, i z bliska. Super. Do podbicia właśnie jakieś karteczki. Tak patrzę tutaj, by Wam tutaj, wiecie, pokazać. Czy z tym jaśniejszym tłem, czy tutaj, o widzicie, już mamy te same słoneczniki. Jak to ładnie wygląda właśnie to podbicie materiałowe. Odkładam. Ok, kolejny arkusz, no to już mamy, słuchajcie, taki bardziej kolorowy, ponieważ to tło już nie jest pastelowe, żadne takie, wiecie, białe czy kremowe, tylko takie już przesycone kolorami. Tak troszeczkę zlewa się nawet z tymi słonecznikami, ale bardzo ładnie to wygląda, ma potencjał. Jeszcze nie wiem, co by można było z tego zrobić, ale myślę, że też na kartkę, może taką kwadratową. Tak, tutaj bardziej te grafiki, wiecie, tak mi się rzuciły w oczy, że właśnie można pociąć ten arkusz na kwadraty i do takich kwadratowych kartek. To wtedy ładnie by to wyglądało. Ewentualnie tu ta część, na przykład na DL-kę. Ta dolna. Też bardzo sympatycznie, prawda? Super ten arkusz jest również. I kolejny, to mamy klasyczną właśnie tą łączkę. Zawsze w Asi pracach się w grafikach i w digipapierkach pojawiają się te łączki. I tutaj mamy taką naprawdę mega słoneczną, słonecznikową łąkę pełną kwiatów. Przepiękny ten arkusz jest również. Dziękuję również koleżance z grupy, z naszej DT, która poradziła mi, żebym kupiła inny papier niż ten, na którym dotychczas drukowałam. Jest to papier taki fotograficzny i dzięki temu te grafiki wyglądają na takie nasycone, pięknie piją, ten papier pięknie pije tusz z drukarki. Dzięki temu właśnie te kolory są takie żywe. Jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję. Chyba Krysia. Tak mi się wydaje, że to Krysia mi poleciła. Także Krysiu, dziękuję Ci bardzo. Kolejny, ostatni już arkusz z papierów bazowych. No to jest taki, tutaj mają te gradienty takie brązowe, no tak to wygląda może tutaj, ale takie
leciutko kawowe, z jakimiś takimi chlapaniami, rozmazami farb. Gdzieś tutaj wystają nam takie cienie listków. Znowu mamy napisy, ale takie bardzo subtelne, więc one tutaj nie dominują na pierwszym planie, a na pierwszym planie mamy te piękne słoneczniki po skosie i oczywiście tutaj jak najbardziej do kartki w formacie DL albo tym C6, bo widzę tutaj też taki rozmiar mógłby być, wiecie, i wtedy tylko taka jedna grafika wystarczy, napis. Bardzo ładne, bogate są te papiery. Naprawdę jest w nich tak duży potencjał, że ciężko mi będzie się zdecydować, z których tutaj tworzyć. Ale coś wymyślę. Kochani, to były papiery bazowe i tutaj mamy już elementy do wycinania. Pierwszy arkusz z dodatkami, no to mamy takie wspaniałe słoiki z bukietami, ze słoneczników, jakiś płotek, konewki, koszyczki, wazy, taczki. No tutaj mamy jakiś lampion i buteleczki, które Asia uwielbia i tutaj trafiły nam się jeszcze zwierzątka takie urocze. I napisy, cudowne wspomnienia, słonecznych chwil, mnóstwa uśmiechów, wszystkiego najlepszego, wspomnienia, czas na relaks i moje słoneczko. To taki na przykład to moje słoneczko do jakiejś dziecięcej pracy z tymi zwierzaczkami byłoby bardzo urocze. Tak wygląda arkusz numer 1. Ja tu wydrukowałam 2 razy, ponieważ na pierwszym nie ustawiłam tej opcji bez brzegów, no i ucięło mi tu kawałek konewki, ale resztę jak najbardziej wykorzystam. To jest arkusz numer 1. Arkusz numer 2 z dodatkami. To są te piękne słoneczniki, bukiety pojedyncze, słoneczniki, motyle i te cudowne wianki. I tutaj powiem Wam, że te wianki skradły moje serducho. No przepiękny jest ten. Można by tutaj, wiecie, wydobyć tą grafikę, po prostu wyciąć te słoneczniki, które tutaj mamy i podnieść po prostu to. I to jest cała dekoracja na przykład na kartkę i może właśnie z tego zrobimy. No, jeszcze Wam nie zdradzę, musicie poczekać do końca prezentacji, żeby się dowiedzieć, czego będzie karteczka. Dodatek numer 3, to już jest taki dodatek typowo do albumów, bo mamy tutaj znowu te takie paski, które możecie pamiętać z albumu Ciepłe Wspomnienia. Mamy kółeczka, które możemy wykorzystać jako trzymadełka. Mamy różne tagi i takie medaliony ze słonecznikami również. Dodatek numer 4, który bardzo mi się podoba, to są cyfry. I zobaczcie też, jaki jest potencjał w tych cyfrach, bo one po wydrukowaniu na takim formacie, w jakim są takie duże. I wystarczy dać jedną taką cyfrę lub 2, w zależności od potrzeby. I tak naprawdę zajmuje nam już całą kartkę. Tutaj bardziej myślę o tych kartkach w tym formacie kwadratowym, tym 14,5 na 14,5 lub 15 na 15. Na jakąś rocznicę, no bo tutaj takie dla dzieci, chociaż taka cyferka na przykład, no nie wiem, 4 na 4 urodzinki z tym uroczym jeżykiem i też byłoby fajne właśnie na taką karteczkę dziecięcą. Ja tutaj zrobiłam, słuchajcie, jeszcze zmniejszyłam format i zrobiłam te cyferki mniejsze. Można, wiecie, przy digipapierach to jest o tyle super, że sobie można te grafiki powiększyć, pomniejszyć w zależności od potrzeb. No i tutaj sobie właśnie zrobiłam na pół tego arkusza A4. Takie mniejsze, żeby się zmieściły na przykład na DL, albo żeby zrobić jeszcze jakąś tam inną dekorację, a te cyferki są tylko takim dodatkiem. Super pomysł, bardzo fajnie, że te cyferki się pojawiły. I tutaj mamy ostatni arkusz i to jest właśnie ten arkusz, o którym mówiłam Wam na początku, który został specjalnie stworzony dla warsztatowiczów na grupie Asi dla wspierających VIP, gdzie będziemy tworzyć właśnie album z tych papierów. I pomysł, bo w ogóle słuchajcie, ten album, który będzie robiony, to nie jest taki album, który Asia sama wymyśliła i po prostu my będziemy z nią robić. Nie, tu był live, więc... Kto jest wspierającym, to wie, a kto jeszcze nie jest, no to zachęcam, żeby wspierać kanał Asi, bo na tym właśnie naszym spotkaniu na live'ie
Każdy mógł zaproponować, jakie rozwiązanie na strony w tym albumie można stworzyć. Asia sobie to zapisywała, tak więc ten album to jest taki nasz wspólny dla wspierających, którzy oglądali właśnie ten live. I tutaj jedna osoba zasugerowała, żeby była karta z bellybandem. Wiecie, taki pasek, pod który się wpycha zdjęcia, czy tam karty maty. No i nie było żadnego takiego fajnego arkusza, z którego można by było ten bellyband zrobić. Były, ale tutaj był taki pomysł, żeby był bellyband na przykład z wyciągniętym wzorem. I słuchajcie, Asia zrobiła właśnie dzięki temu pomysłowi taki pasek z grafikami, który można powycinać i cały ten pasek jest bellybandem. Może być tutaj na przykład taki węższy, jeżeli jest jakiś malutki albumik, a tutaj są taka grafika, żeby zrobić na przykład z tego kieszeń na stronie, że wyciągamy tutaj grafikę i przyklejamy i jest to ta grafika jako kieszeń w albumie, żeby żeby miejsce wykorzystać na karcie, a się jeszcze dorzuciła tutaj takie dwa fajne tegusie. Także tak wygląda ta nasza wspaniała, najnowsza kolekcja. Jest piękna, moi drodzy. Oczywiście jest dostępna w sklepie Asi, do którego Was odsyłam. Tam również znajdziecie wszystkie inne niezbędne akcesoria do tworzenia kartek, albumów. Może ktoś się pokusi o to, żeby zrobić albumik z tego zestawu. Więc można tam kupić płótna, można kupić magnesy, co tylko dusza zapragnie, wstążeczki, różne dodatki, wiecie, te miksy shakerowe albo jakieś inne. Ja jestem oczarowana tą kolekcją, bardzo się cieszę, że będę mogła stworzyć z niej dla Was jakąś inspirację i śledźcie mnie dalej. Będziemy pracować z tych pięknych papierów. Tymczasem ja sobie przygotuję, tak jak zawsze, wszystkie potrzebne pomoce i będziemy robić karteczkę. Także do zobaczenia za chwilę, pa! Jestem z powrotem, kochani, tak jak obiecałam. Będziemy robić teraz karteczkę. I wymyśliłam, że zrobimy karteczkę typu gatefold. Ale to będzie taka nietypowa karteczka, bo będzie to kartka pop-up. Ja tu sobie wstępnie przygotowałam już taki szablonik. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Normalna karteczka tutaj 14 na 14, otwierana. I ona jeszcze tutaj, widzicie, jest taka przestrzenna, że można ją postawić. Tutaj troszeczkę mi się źle zbigowało. To wiecie, pierwszy raz robiłam. Ale zaraz zrobimy drugi szablon i już będzie dobrze wszystko podocinane. Kartka ma wymiary 28 cm długości na 14 wysokości. Bigowane skrzydełka na 7 cm. I w środku będziemy bigować i nacinać. Musimy sobie odmierzyć od góry i od dołu 1,5 cm i po bokach 2 cm. I teraz tą długość, gdzie mamy gdzie mamy wyznaczone na 1,5 cm, tą całą linię będziemy nacinać. Podzielimy sobie ją również tutaj tą całą powierzchnię na pół, czyli na 7 cm bigowanie u góry i na dole. I tutaj, gdzie mieliśmy odstępy na boczkach po 2 cm, będziemy je bigować, ale od tej linii cięcia. Czyli musimy sobie odmierzyć właśnie tutaj te 1,5 odmierzyć i dopiero wtedy bigować. Dobra, to bierzemy się do roboty. Dotnę papier czarny na długość 28 cm i wysokość 14 cm. 28.
Czarny papier również pochodzi ze sklepu Asi Szulik. Gdyby ktoś potrzebował dobrej gramatury papieru, fajnej jakości, no to polecam właśnie o Asi. Sobie przysiąść teraz. Spojrzę, czy jestem w kadrze. Dobra. I bigujemy sobie skrzydełka, tak? Mamy 14 na 28, więc bigujemy sobie skrzydełka, czyli te wrota tak zwane. Na 7. Odwracamy kartkę i znowu na 7. Sprawdzamy, czy jest równiutko, czy dobrze się wszystko składa. Tak, wszystko się dobrze składa. Dobra, i teraz na chwilkę odłożymy bigownicę, bo trzeba narysować sobie te linie pomocnicze, które nam będą potrzebne właśnie do bigowania i do wycinania, czyli zgodnie z tą ściągą musimy odmierzyć od góry 1,5 cm. Pamiętajmy, że jest tutaj jeszcze ten big, więc on też zabiera nam centymetry, czy tam milimetry. Dobra, i teraz tak 1,5 cm, tu jest 14 na 1,5. I tutaj tu samo 1,5 cm i 1,5. Robimy kreskę, żeby wiedzieć, gdzie ciąć, taką delikatną, z jednej i z drugiej strony. Tak. Od razu tu odmierzam sobie 7 cm, ale przykładamy tak, żeby ominąć ten big. 7. Dobra, to będzie 7 i u góry 7. I w tym miejscu będziemy bigować. I robię sobie taką przerywaną linię. Tu to samo. Ciach. Ciach. Mam nadzieję, że mnie widać. Trochę się przesunęłam, no ale wiecie, cały czas mówię, więc mam nadzieję, że jest to wszystko w miarę zrozumiałe. I tutaj układam sobie równo linijkę i robię przerywaną linię. Widzicie, żeby zbigować. Ta ciągła linia, to będziemy po niej ciąć, tak? Przecinamy tą kartkę, a tutaj, gdzie są te przerywane linie, tutaj będziemy bigować. I jeszcze musimy sobie zbigować tutaj. Tu odmierzamy 2 cm od boków. Tu mamy 2. Na dole mamy 2. Hop. Odwracamy. I tutaj 2. I tu również 2. Przykładam linijkę równo i sobie robię przerywaną linię, żeby wiedzieć, gdzie bigować. W tym samym miejscu. A co mi się tu zrobiło? Zrobię 1,5. Nie, tu jest 2. A jak zrobię 2,5. Dobra, teraz 2. O, tak wygląda nasza gotowa baza, czyli mamy tu odstęp 1,5 cm, tu 1,5, tu 2 i tu 2. Po tej linii ciągłej będziemy zaraz ciąć, a po tych wszystkich przerywanych będziemy bigować, żeby później to pozaginać. Bierzemy teraz tablicę, układamy, tak żeby nam tutaj te wszystkie rowki dobrze spasowały.
tablicę. Teraz biorę tą mniej urodziwą, moją zieloną płachtę. Muszę sobie kupić jakąś już ładniejszą. Widać mnie? Widać. I teraz dokładnie tutaj musimy przeciąć. Trzeba dobrze docisnąć linijkę, żeby się nie przesunęła. Opa, dobra. I mamy gotową bazę. Teraz wystarczy ją tylko pozaginać. I ona będzie się zaginać w tą stronę. Tak, czyli zaginamy tu. Zaginamy tu. I to na zewnątrz. Tak wygląda nasza baza w środku. I po rozłożeniu można ją postawić. A tutaj ją sobie zamykamy. I jeszcze do niej będziemy robić taką opaskę, żeby się lepiej trzymała, wiecie, żeby ją zamknąć. Więc od razu sobie możemy zrobić tą opaskę, albo tak, możemy sobie od razu zrobić tą opaskę. Tutaj chyba nawet mam ścinek taki, ale nie wiem, czy nie jest za szeroki. Chyba jest trochę za szeroki. Zobaczmy, ile tu nam zostało. 7 cm, więc ja myślę, że tak 5 cm spokojnie nam wystarczy. Dobra. Ucinamy na 5. Ok. A teraz nie wiem, czy nie będzie trochę za, wiecie, za krótka. A tu jest 28. Nie, to jest na całą długość. Dobra, zobaczymy, czy się tak uda zrobić. Czy trzeba będzie coś łączyć. Trzeba pamiętać jeszcze, że trzeba ją zrobić troszkę luźniejszą, ponieważ tutaj jeszcze przyjdzie papier do obklejenia. I może się okazać, że będzie za ciasno. Będzie się ciężko wkładało. Tutaj sobie od razu przykładam i biguję tak na sucho. A starczy nam, słuchajcie. Dobra. I tutaj już bym, wiecie co, zrobiła na tablicę, żeby zrobić ją trochę luźniejszą. Może tutaj tak przesunę kawałeczek. Oj. Trzeba dobrze przycisnąć, żeby się nie przesunęło. Dobra. Ja zrobiłam to trochę luźniej. Ona się teraz tak suwa leciutko, ale jak przyjdzie jeszcze papier skrapowy, to będzie dość ściśle. Dobra. I teraz co musimy zrobić? Skleić ten tył. Coś tu krzywo trochę poszło. Czy mi się wydaje? Odrobinę zjechało, ale to nic. Teraz sobie to naprostuję. Moje przybory. Teraz sobie to przebiguję taką, przycisnę. Dobra. I skleję. Za dużo mi się kleju wzięło. Zawsze można podłożyć jeszcze coś tutaj pod spód.
żeby przykleić sobie od spodu tego. Tutaj trochę wyrównam. Dobra. To się nie przejmuje, wiecie, mi coś wypłynie troszeczkę tego kleju, bo to i tak będzie oklejone papierem tym skrapowym. Nie będzie tego widać. Okay. Teraz zobaczmy, czy to pasuje. Można wziąć do przodu. Dobra. O, coś nam się tu zmontowało. Dobra. O. I jest gotowa baza. Tak się rozkłada. Myślę, że efekt będzie fajny. Ja teraz zostawię Was na chwilkę. Dotnę sobie wszystkie, wiecie, potrzebne papiery i za chwilkę będziemy to oklejać i ozdabiać przód. Kochani, jestem po chwili przerwy. Mam podocinane już wszystkie elementy, które będą potrzebne na oklejenie tej naszej bazy. Chwilkę mi to zajęło, bo musiałam się, wiecie, musiałam zdecydować, co tutaj dać. Przygotowałam również do środka, tutaj jest taka karta na życzenia, ale żeby ładnie tutaj dać dekorację, zrobiłam jeszcze taki trik, który często też Asia wykorzystuje w albumach, żeby można było wsunąć tutaj zdjęcia, ale też żeby móc dać tutaj dekorację, żeby nie przeszkadzała, wiecie, żeby nie zabierała miejsca na macie, więc daje się tutaj taki trójkącik, narożnik i przykleja do tego dekorację, właśnie żeby móc tutaj wsunąć jakieś zdjęcie czy życzenia, żeby nie musieć kombinować, omijając właśnie tą grafikę. I co? I teraz będziemy sobie przyklejać. Jest to takie trochę monotonne, więc przyspieszymy film, damy jakąś miłą muzyczkę i za chwilkę, jak będziemy ozdabiać dalej, to wtedy troszkę pogadamy, co tutaj się dzieje na tej karcie. Także na razie monotonna praca, oklejanie bazy. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Cold.
lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Tak wygląda oklejona karteczka z przodu i z tyłu. Ja tutaj tyłu nie oklejałam, żeby nie robić dodatkowej grubości, bo i tak cały efekt jest tutaj z przodu. I po zdjęciu tej banderolki w środku mamy, tak, ten nasz cały pop-up. On sobie stoi w ten sposób. Tutaj te papiery mi trochę przeszkadzają. W ten sposób. Tu po tej stronie jeszcze można coś dać, jakieś elementy dekoracyjne, ale ja stwierdziłam, że na razie ograniczę się tylko do zrobienia takiego delikatnego dekoru tutaj. Podklejam sobie tutaj ten trójkącik, tak nie do końca, nie cały. I przykładam grafikę, tak żeby zakryć ten trójkąt. I tak, żeby nie zachodziła tutaj na to łączenie, tak, na to skrzydło, ponieważ tu się zamyka. Żeby nic nie blokowało. Tutaj nie przejmujemy się, że coś wejdzie, bo to i tak jest, tutaj do przodu nam się to przesuwa, ewentualnie można dać do tyłu. I wtedy... Ale tu mnie tak nie stoi do tyłu, nie, to musi być do przodu. Czyli to muszę troszeczkę dać w jedną stronę, albo tak. No, bo tutaj troszeczkę mi zahacza, ale to nic, bo można to przełożyć przy zamknięciu kartki, a przy otwarciu można delikatnie ją przełożyć, tą dekorację. Ewentualnie jak bardzo mnie to będzie irytować, to po prostu przytnę tego liścia, ale na razie zostawię to tak jak jest, czyli dam to tutaj do tyłu. Tak wygląda w środku. Tutaj można dać życzenia, wsunąć albo jakieś zdjęcie, bo tu właśnie jest miejsce pod tą dekoracją, dzięki temu trójkącikowi narożnemu. Dobra, i tu zamykam. W sumie nawet to może sobie z tyłu wystawać, nie przeszkadza to niczym. Zakładam banderolkę, tą opaskę, nie banderol, opaskę. Jeszcze trochę sztywno chodzi, ale jednak mogłam zrobić odrobinę luźniejszą. Ale zobaczymy, może jak wyschnie, to nie będzie haczyć. Trzeba uważać, żeby nie zahaczyć tutaj za bardzo. I na przód przygotowałam z tego arkusza do wycinania ten piękny wianek. Podkleiłam go jeszcze na czarnym papierze, żeby był sztywniejszy i tutaj te delikatne takie wystające elementy się nie niszczyły. I przyklejam na środku. Tutaj sobie jeszcze tylko zaznaczę mniej więcej, dokąd sobie mogę pozwolić na dekorację. Znaczy, wiecie, na przyklejenie. Tak ułożę mniej więcej, żeby było. Tutaj tak leciutko ołóweczkiem zaznaczę. Tak nie będzie tego widać. A mi to ułatwi klejenie. Potem sobie to delikatnie wygumkuję. I tutaj, gdzie mam ten delikatnie widoczny ołówek, to jadę nie tak bliziutko tego ołówka, tylko tak troszeczkę dalej, przed tą linią. Damy klej. I teraz łatwo będzie dopasować w tym miejscu, gdzie smarowałam.
tutaj, gdzie mi staje trochę ten ołówek, można wydumkować. Nic nie będzie widać. A jeżeli troszeczkę kleju gdzieś będzie wystawało, to polecam Wam taką gumkę kauczukową. Ona jest chyba kauczukowa. Tak wygląda. Do ścierania kleju. Jest ona dostępna u Asi w sklepie. Fajnie się sprawdza. Jak już ten klej wyschnie, to łatwo go można usunąć. Tutaj mi wystawało troszeczkę na tym czarnym, ale fajnie się to zmazało. I przygotowałam jeszcze napis wszystkiego najlepszego, również z tych elementów do wycinania i dam go tu, ale jeszcze zastanawiam się, czy go nie dać troszkę na tym czarnym. Zaraz zobaczę. By tak trochę się odcinał może jednak. Tak, dam na tym czarnym. I dam na dystansik, a te paseczki takie fajne, samoprzylepne, które są u Asi, naprawdę bardzo ułatwiają pracę. Te paseczki to jest sztosik, po prostu mój numer 1 w tym momencie, jeśli chodzi o klejenie, bo kosteczki są takie, wiecie, do punktowego przyklejania, a jednak jak chcę na przykład większą płaszczyznę przykleić takiego napisu, to musiałabym tu dać kilka takich kostek. A ten paseczek dam 1 i już będzie przyklejone. Zobaczcie, to są takie fajne paski, jest ich sporo i naprawdę ułatwiają robotę. Się zaopatrzyłam w większą ilość, ponieważ no, idzie mi to bardzo szybko zużywam, bo naprawdę są super. I zobaczcie, dam tylko tutaj na środek. I mam całą powierzchnię ładnie podwyższoną. Wygląda to estetycznie, starannie. O, i tu na środeczku przez ten wianek przymocuję nasz napis. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze tak się zastanawiam, czy robić chlapania, ale może nie. Zrobimy ją taką czystą, prostą. Do koperty, bo idealnie się zmieści, nie ma tutaj za dużo wystających elementów i tak wygląda w środku po rozłożeniu. Tutaj można by się jeszcze pokusić o danie jakichś takich dekoracji, ale uważam, że i tak jest taka bardzo zdobna przez te grafiki, właśnie przez te słoneczniki. Jeżeli by to było na przykład na jakąś rocznicę, to można by było dać jeszcze tutaj po bokach te cyfry. I w sumie wiecie co? Ale to ja może sobie już później spersonalizuję tą kartkę, bo mam rodzice będą mieć 41. rocznicę ślubu, więc we wrześniu, więc może do nich trafi ta karteczka. Zobaczę. Jak nie wymyślę jakiejś innej, to myślę, że ta będzie jak najbardziej pasowała. Trzeba uważać, żeby dobrze przyłożyć, żeby się to tam nie pozaginało. Dobra, kochani, to by było dzisiaj na tyle. Bardzo fajnie pracowało mi się z tą kolekcją Słoneczny Uśmiech. Powstał z niej jeszcze taki fajny element dekoracyjny, ale zobaczycie go już na kanale Asi podczas piątków, inspirujących piątków z naszą drużyną marzeń. Więc zapraszam Was, śledźcie stronkę Asi i dziękuję za to, że byliście ze mną, że zobaczyliście tą prezentację, zobaczyliście, jak tworzę tą karteczkę. Mam nadzieję, że kogoś zainspiruje do wykonania podobnej lub takiej samej. Zachęcam do zakupu papierów w sklepiku Asi. I tymczasem żegnam się z Wami serdecznie i cieplutko. Do następnego razu. Pa, pa!